Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym nowym odcinku. A dzisiaj chciałbym nawiązać do pewnego piwa. Jakiego piwa? Piwa Guinness, jednego z moich ulubionych piw. Ale nie będzie to zwykłe piwo. Będzie to piwo z gadżetem. A jakim? Guinness Nitro Surge. Jesteście ciekawi? Zapraszam. Bardzo ważna rzecz, zanim zaczniemy. Pamiętajcie, że mówię tutaj dzisiaj na temat piwa Guinness, które posiada alkohol. A jeżeli alkohol, to witam wszystkich powyżej 18 roku życia i zapraszam na ten odcinek. A więc tak, pytacie się mnie, co to jest ten Guinness Nitro Surge? No to jest takie magiczne pudełeczko. Do tego jest jeszcze potrzebna puszka z Guinnessem. Guinness Nitro Surge. Jest to specjalnie wyprodukowana puszka ze specjalnym piwem. Jak to się łączy? Jak to zrobić? Już za chwilę Wam pokazuję. Najpierw troszeczkę info. Tutaj w karcie możecie wejść. Jest mój stary film, w którym mówiłem na temat Guinnessa. Na przykład takiego Guinnessa jak mam tutaj, tylko że to jest akurat Guinness Zero i on ma w środku, posłuchajcie, ma w środku tą kuleczkę, która po otwarciu puszki wiruje i stwarza to, żebyście mogli w domu delektować się tym piwem, tak jakby było nalewane prosto z kija w pubie albo normalnie w wytwórni Guinnessa w Dublinie. To ma być najbardziej, ta kulka ma sprawić, że to będzie najbardziej oryginalny, najbardziej fantastyczny smak, jaki możecie sobie wyobrazić, ponieważ większość piw, czy to z puszki, czy z butelki, nie ma tego samego głębokiego, fantastycznego smaku, co piwo z nalewaka. Więc czy to piwo puszka, czy to piwo butelka, tutaj jest dodana ta kuleczka, czyli ta dodatkowa magia, w której no niestety nie znajdziemy w butelkach Guinnessa. No i tutaj przychodzi Guinness Nitro Surge. No nic nie słychać, ponieważ do tego potrzebujemy specjalnego gadżetu, nad którym firma Guinness pracowała bardzo długo. Po otwarciu tego magicznego pudełka ukazuje nam się, proszę bardzo, urządzenie, wspaniałe urządzenie z logiem harfy, opis Guinness, przycisk do włączenia, do źródła ładowania i do dyszy. Co mamy jeszcze tutaj w pudełku? Bo na pewno coś mamy. Mamy tutaj kabel do ładowania, dyszę do nalewania i wycior do czyszczenia tej dyszy. To trzeba połączyć z tym. Pyk. I gotowe. Tutaj jest miejsce, żeby nasadzić to na puszkę po otwarciu. I co to ma to urządzenie sprawić? To urządzenie, mówię tak, żeby być zrozumiałe przez wszystkich, ma sprawić, że mikrofale, te pulsacyjne, które są ustawione w odpowiedniej częstotliwości, mają Wam dać efekt właśnie tego najbardziej fantastycznego piwa, które można uzyskać bezpośrednio w Dublinie, w wytwórni Guinnessa. Stwierdzili, że te kuleczki, które są tutaj, to jest rewelacyjny pomysł, że to oddaje mega fajny smak. Dzięki temu smak ma być jeszcze lepszy, bardzo dosłownie
mega zbliżony, mogą się po prostu dosłownie małe nutki tylko dzielić tego, co dostaniecie oryginalnie w Dublinie. I oczywiście pianka, która będzie na samej górze, będzie perfekcyjnie kremowa. I dzięki temu urządzeniu będziecie mogli się poczuć jak prawdziwy barman, który może nalać profesjonalne i profesjonalnie piwo Guinness. Po prostu to urządzenie zastąpi Wam nalewak barowy. Ale oczywiście jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Do czego to nalewamy? No możemy nalać do kufla, na przykład takiego kufla, to jest kufel również Guinnessa, sygnowany. Ja taki kufel bym zostawił na jakieś, powiedzmy, takie piwka. Do piw, które są właśnie tego typu, czy właśnie typu tych piw z kulką, polecane są oryginalne szklanki Guinnessa. No i do takiej szklanki, tak samo jak widzieliście na poprzednim filmie, tutaj macie odnośnik do tego filmu, te szklanki są specjalnie zaprojektowane i pięknie to wygląda. Co ważne jak nie najważniejsze, żeby fantastycznie nalać takie piwo i żeby miało to coś, to niepowtarzalne coś, szklanka musi być mega czysta. A więc co należy najpierw zrobić? Tutaj na każdej puszce macie instrukcję po kolei, co trzeba zrobić, co trzeba wykonać, żeby profesjonalnie nalać te piwo. Pierwsze, otwieramy puszkę, nakładamy nasze urządzenie na puszkę, przycisk włączenia aktywuje mikrodźwięki, te mikrodrgania, tą częstotliwość, która jest ustalona przez firmę. Następnie pochylamy szklankę, co jest bardzo ważne, teraz Wam to zaprezentuję. Pochylamy szklankę na 45 stopni, najlepiej logiem w dół. Dlaczego? Ponieważ nalewając, tak jak mówiłem już to też w poprzednim filmie, nalewamy celując w środek tej harfy. Więc 45 stopni, puszka ma być równo. Nalewając, szklanka nam się uzupełnia, przekręcamy to w ten sposób, żeby szklanka była pionowo, a puszka była pod kątem 45 stopni. Nalewamy tylko 2/3 i patrzymy, jak dzieje się magia. Kiedy cała ta fala, która się wytworzy, opadnie na dół, z powrotem dolewamy i tworzy się kolejna fala z piękną, fantastyczną pianką. Polecam, jak widać, schłodzić te piwko. Jest troszeczkę, widzicie, skrapla się wszystko, ponieważ jest zimniutkie, fajniutkie. Nasze urządzenie nakładamy równo z wylotem, nie do góry nogami. Ma być to nałożone w ten sposób. Nakładam urządzenie. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda, jakie to jest mega profesjonalne. Teraz należy włączyć ten przycisk z tyłu tutaj i harfa podświetli się. To da nam znać, że urządzenie jest gotowe i włączone. I teraz, kiedy już to działa, nalewamy naszą szklanicę pod kątem 45 stopni i nalewamy. Zobaczcie, jak dzieje się magia. Widzicie,
ta magia powinna minimum 60 sekund podzieć się sama. Dowiedziałem się, żeby nalać to perfekcyjnie, linia musi się kończyć zaraz tutaj nad napisem Guinness, a piana już powinna być i wyłącznie widoczna do połowy harfy. Wszystko się zgadza. Harfa niech się zaświeci. Jest, zaświeciła się i teraz dolewamy resztę. Zobaczcie, co tu się dzieje. No co, czas spróbować. Pamiętamy jedną podstawową, najważniejszą regułę. Nigdy pijąc Guinnessa nie patrzymy na pianę, na piwo. Jeżeli jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody, patrzymy się na horyzont i wtedy to pijemy te piwo. Jeżeli nie mamy, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, zamykamy oczy, wyobrażamy sobie najpiękniejszy widok, jaki możemy sobie tylko wymarzyć. To jest przepyszne. Nie mogę o tym piwie powiedzieć nic, ale to nic złego. Jest to najlepsze piwo, jakie mogło mi się przydarzyć. Przejdźmy do głównego podsumowania, czy to urządzenie daje sobie radę, by stworzyć te piwo fantastycznym. Powiem Wam tak, znam smak Guinnessa bardzo dobrze i to nadaje naprawdę bardzo fajną głębię dla tego piwa, podnosi mu ten smak i ta pianka jest naprawdę fantastycznie kremowa. Uzyskamy ten sam smak? Myślę, że w tych z kulkami uzyskamy bardzo dobry smak, ale z tego idziemy coraz wyżej. Level wyżej. To naprawdę daje jeszcze więcej przyjemności dla tych osób, które cenią sobie piwo Guinness. Więc jeżeli miałbym polecać, tak polecam Wam kupić to. Czy 200 zł za takie urządzenie to dużo? Myślę, że obecnie nie. W szczególności, że naprawdę bardzo genialnie to wychodzi. Czy można to urządzenie stosować z innymi piwami w puszce? Powiem tak, nie próbowałem jeszcze. Używam tylko i wyłącznie do Guinnessa, skoro Guinness ma być specjalnym piwem, które ma być zrobione właśnie dzięki tym częstotliwościom, które wydaje to urządzenie po włączeniu tego przycisku. Nie próbowałem, patrzyłem na stronie internetowej producenta, powiedzieli, że nie zalecają stosować tego z innymi piwami. Kolejne pytanie, czy te piwo Night Research można wypić bez tego urządzenia? Powiem Wam tak. Lepsze jest z tym. Ewidentnie jest lepsze z tym. No i to mnie zaskoczyło. W tym momencie mnie zaskoczyło, bo tutaj jeszcze resztki zostały. I jeżeli miałbym kupić sobie taką puszkę i wypić bez tego urządzenia, coś by mi tu brakowało. No a z tym urządzeniem to piwko robi robotę tego, żeby usiąść,
wyluzować się. Odpocząć z fantastyczną, czarną mocą Guinnessa. Ja dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie robicie, i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Takie właśnie uczucie daje szklaneczka fantastycznego Guinnessa. Słuchajcie, przy takich okolicznościach przyrody, pięknym miejscu, no taki Guinness również daje fantastyczny efekt smakowy. Więc będąc już w tym miejscu, w tym pięknym miejscu, pozwolę sobie zaraz wypić tego Guinnessa, patrząc tam właśnie na ten fantastyczny horyzont. A mi nie zostaje już nic innego, jak życzyć Wam smacznego i do następnego. Tak, to jest to.